pierwsza linia startu, której mogę dotknąć. Dakar.com. W przyszłym roku tutaj, zobaczcie, tutaj będziemy stać samochodem z cieplutkim silnikiem, gotowi do kolejnego odcinka. Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowania. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Red Fox. Ha, jesteśmy. Zaczynamy tutaj poznawanie Dakaru. Dakaru w jadzie, no to jest też trochę śmieszne, ale fajnie, jakby dużo przed nami odkryć. Musimy ogarnąć najpierw logistykę, czyli pójść do hotelu, znaleźć pokój, załatwić spanie Łukaszowi, bo to, że Łukasz jest tutaj ze mną, to jest akcja zrealizowana w 6 godzin. Szybko bilety, szybko wiza, szybko spanie. Spanie nam się nie udało zdalnie załatwić. Uber nas podrzucił, nie mamy jeszcze samochodu. Witajcie w Riyadzie. Jesteśmy w hotelu Cantonal Hotel. Nie mamy widoku, który był planowany na podobno najsłynniejszy budynek, jaki tu jest, ale widzieliśmy go chyba po drodze. Musimy teraz się i zorientować. Czarno. Na 13 piętrze mamy miejsce, które jeszcze jest czynne. Dadzą nam może jeść, pić i zapalić sziszę. Jako ten, co rzuciłem palenie ajkosów, zapalenie sziszy uważam za całkiem spoko wyjście. Jutro o godzinie 11 powinniśmy być 3 godziny stąd, bo tam będzie najciekawszy fragment jutrzejszych odcinków. Bo co oni jutro mają? Jutro mają do przejechania 930 km, z czego odcinki specjalne to tylko 300, 600 km to dojazdówki. Więc jeżeli chcemy jutro zobaczyć, bo pojutrze już nie zobaczymy, bo to będzie rest day, będziemy cały dzień na kampie, będziemy tam poznawali zaplecze rajdu, ale jeżeli chcemy zobaczyć ich w jeździe, to odcinki specjalne mamy, stąd 3 godziny jazdy. A nie mamy jeszcze samochodu, a ich godzina obecnie jest 1 w nocy. Więc powinniśmy o godzinie 8 rano, maksymalnie 9 mieć auto, w którym pojedziemy na te odcinki. Więc idziemy do recepcji zobaczyć, co się da załatwić. Jak nie, no to jako pasażerowie na gapę wbijamy się do Artura, ekipy też z Polski, która tu przyjechała popatrzeć. Mają samochód wynajęty, już odebrali go z lotniska. Staramy się rozeznać w menu pod kolację. To na czym możemy poszaleć, to jest lemoniada i marokańska herbata. Decyzja jest taka, że bierzemy zupę, bo jest godzina 1 w nocy, ale miejsce mamy fajne. Tak się składa, że na 13 piętrze, w ogóle zbieg okoliczności. Bagaże odbieraliśmy również z pasa numer 13, więc numer nam sprzyja od samego startu. No i widok rzeczywiście fajny, atrakcyjny, ale tak naprawdę atrakcję tego widoku buduje tylko jeden budynek. Jasne, jestem. Słucham cię. Co masz na myśli? Dobra, mam na myśli, żebyś w 5-minutowym speechu przygotowała mi wszelkie informacje potrzebne i bazowe, jakie potrzebuję wiedzieć o Arabii Saudyjskiej. Przyjechałem tutaj do miejscowości Riyad na rajd Dakar, na część rajdu Dakar, ale potrzebuję wiedzieć o tym kraju. Jak wygląda waluta, podstawowe elementy takiej kultury w życiu codziennym, od kiedy do kiedy pracują, kiedy nie pracują, jak wygląda normalny dzień, kiedy mają weekendy. Wszystko bazowe w pigułce na potrzebę spędzenia tutaj 3 podstawowych dni. Jasne. W takim razie już ci streszczam. Więc po pierwsze, w
Arabii Saudyjskiej walutą jest rial saudyjski. Co do kultury codziennej, warto wiedzieć, że dni robocze zazwyczaj trwają od niedzieli do czwartku, a weekendy przypadają na piątek i sobotę. Normalnie pracuje się od rana do popołudnia, ale w trakcie modlitw, które są kilka razy dziennie, na chwilę wszystko zamiera. No i tak w skrócie, dzięki temu będziesz miał taki podstawowy obraz, żeby te kilka dni w Riyadzie spędzić w miarę swobodnie. Dobra, podaj mi teraz informację, jak wygląda przelicznik walutowy między złotówką a ich walutą, żebym się tutaj dobrze orientował. I jeszcze jakich rzeczy uważać i czego się wystrzegać, jeżeli chodzi o ich dość chyba zaostrzone prawo. Jasne, więc jeśli chodzi o kurs, to mniej więcej obecnie 1 zł to około 1,04 riala saudyjskiego. Oczywiście kursy się zmieniają, więc zawsze warto sprawdzić aktualne notowania. Co do prawa, to faktycznie jest ono dość surowe, więc warto zwracać uwagę na lokalne normy dotyczące zachowań odbioru, zwłaszcza w miejscach publicznych. Na przykład unikaj zachowań, które mogłyby być uznane za obraźliwe i pamiętaj, że alkohol jest zakazany. To już wiemy. Dobra. Duże miasto, ogromne, rozłożyste, ale bardziej przypomina nasz Ursynów niż nasze Śródmieście. Budynki nie są za wysokie. Ale dobra, do rzeczy. Jesteśmy tutaj i zaczynamy naszą historię jutro o godzinie 6:30 rano. Jedziemy złapać się z Arturem, bo nam się jeszcze nie udało ogarnąć samochodu, dopiero będziemy mieli go po południu. Następnego dnia będziemy już chodzili, kręcili się po kampie. Mamy tam parę teamów do odwiedzenia, parę znajomych, których już też udało nam się fajnie w samolocie poznać, połapać, więc chodzimy, uczymy się, pytamy, obserwujemy, robimy zdjęcia, podpatrujemy, chłoniemy atmosferę, patrzymy, co nam potrzeba jeszcze do zmiany, do nauki, do rozwinięcia się, żeby móc tutaj przyjść i konkurować. Myślę, że tak naprawdę w pierwszym roku to my będziemy konkurować sami ze sobą, będziemy konkurować z tym, żeby dojechać do końca, dojechać jak najwięcej odcinków. Tak, bo to jest Dakar, to jest challenge na dojechanie najpierw. To jest 14 dni rajdowych, 13 chyba odcinków plus 14 prolog. Codziennie tysiące kilometrów po niesamowitych kamieniach, piaskach. To auta dostają wciry, kierowcy, piloci dostają wciry. To będzie wyczyn. Więc nastawienie pierwsze, patrzmy co zrobić, żebyśmy byli gotowi przejechać ten rajd. W kolejnych latach będziemy chyba walczyć o pozycję, ale najpierw mental, nauczmy się dojeżdżać i w ogóle przejechać ten Dakar. I tego będziemy szukali od jutra. Kawa w ręku, godzina 6 rano. Obudzeni, łącznie snu może nam wyszło z 2,5 godziny. Położyliśmy się sumarycznie o 3:20 ich czasu, jest godzina 6. Kawa w ręku, 6:30 w taksówkę. Jedziemy do Artura, dzisiaj będziemy z nimi jako plecak w ich samochodzie, nasz dopiero po południu do odbioru. I jedziemy na odcinek 129 z tego co pamiętam, 129, potem jest 100, zaraz 30 i tam będziemy starali się złapać całą czołówkę wjeżdżającą, bo pewnie nie będziemy czekali do końcówki, ale najpierw polecą motocykle, i motocykle zobaczymy wszystkie, a po motocyklach wjeżdżają samochody, SSV-y, UTV-y. Na ciężarówki pewnie też nie będziemy czekać, chyba że jakieś najszybsze sztuki dojadą do nas. Obserwujemy, patrzymy, no i dzisiaj klimat odcinków specjalnych. Mówisz, że to były 13, a teraz Taurusy. Taksówka zamówiona. Od samego początku trzymają się nas dobre sygnały, chyba że ich się dopatrujemy, ale nieważne skąd by się brały, ale są. Po pierwsze, dużo 13 na wejściu. Naprawdę powtarzało się od momentu wylądowania, a teraz przyjedzie na nas taksówka Taurus, Ford Taurus, ale też dobrze. A my was widzieliście po drodze, ale nie byliście pewni, nie? Siema. Siema. Cześć, jak tam? Mateusz. Pospane? Łukasz. 3 godzinki, ale wyspany. Widzieliśmy was, ale nie byliśmy pewni. Tu nas Pinetka poprowadziła. Co panowie, pierwszy raz tutaj, czy już byliście? Pierwszy raz. W Riyadzie w Arabii pierwszy. Jak wrażenia z kraju? A przyjemne bardzo. Bardzo- Zaskakująco ładnie. Jak Czysto. na się pakowo, czyściutko. Takie bogatsze ciepło. Jasno tak jest, nie? Wszędzie. No. Widzieliście? Tak. Tak, tak. W sklepach fajnie, fajne rzeczy, taki Byliście już w porządek. sklepach? No, Byliśmy, no. wczoraj wieczorkiem.
Paliwo macie, czy musimy stacji zaliczyć? Prawie full też. Kawka? Błoto, spa, kawka, ale to jest po prostu na gęsto uklejone. Są Turecka, nie? To jest Ej, pan się pytał, czy chcemy taką kawa, rozpoczętą... poziom trudności, kurwa 10. Plus między 10 a 20, 20 piszów. Naprawdę? 30 a 40 ukamieniowanie. No, próbuj. Czekaj, nie. Wiedziesz, czym się bierzesz. 150, 300 sar. No to złotówka. 10 a 20. No To nie ma kurde. dramatu. Dobre, Tym to co? można kurde dachy łatać. Kurde je, no Przejazd na Asfalt. czerwonym świetle bardzo drogi. Jest kamera, automatyczny menu. nie, nie. W sensie, że można, ale nie wiem czy trzeba, wiesz? Jesteśmy w tym punkcie dokładnie. Tu. Tutaj. I on nas gdzieś tu minął. Musimy się teraz, ta policja na pewno ich tam eskortuje. Musimy się do jakiegoś przyczepić. No i jesteśmy. Dotarliśmy na pierwszy start, który nie ich, ale nasz, który będziemy mogli się zaobserwować. Przyjechały pierwsze motocykle, chyba 5 czy 7 sztuk. Chłopaki się zatankowali, zjedli po kanapce i właśnie widzę, że idą do motocykli. I zaraz będą startować. Helikopter już podniósł. Tutaj mamy linię startu. Więc jesteśmy. No pierwszy taki Dakar dotknięty, kurde. Mamy to, jesteśmy tutaj. Ekscytacja jest. Aczkolwiek na razie motocykle jadą, ale Ale czołówka. to nic nie zmienia, czołówka. Helikopter wisi. Więc zaraz będą starty, podejdziemy sobie kawałek dalej, żeby zobaczyć ich, nie sam start, bo on wydaje się być, że może być nudny, bo tylko zamielą kołem i polecą do przodu. Więc będziemy starali się znaleźć miejsce, gdzie już nabiorą prędkości, żeby złapać ich w tym, co widzimy na Eurosporcie, na innych, czyli tak, żeby przylecieli koło nas. Staramy się stanąć jak najbliżej, może nie tak jak ta pani z przedwczoraj, co mało, co nie straciła życia. Uju! Ale będziemy się pchali jak najbliżej. Chodźcie. Dzisiaj kończą odcinek do Riadu na rest day, jutro nie jeżdżą i po to tu przyjechaliśmy, żeby cały dzień spędzić na kampie, pogadać z teamami, poobserwować, popatrzeć. To jest jedyny najatrakcyjniejszy dzień dla widzów na Dakarze, bo wszyscy są na kampie. Całe 24 godziny siedzą w jednym miejscu, regenerują się, naprawiają się, można z nimi pogadać, być koło nich i jutro będziemy się w tym taplać. Kledzie. Welcome Bolan! Welcome Dakar!
tam na Dakarze? Zajebiście jest naprawdę fajna zabawa. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Strasznie wieje, ale pokażę Wam ciekawy egzemplarz Toyoty Land Cruiser seria 40 w pick-upie. Zobaczcie, jak ona się tu pięknie prezentuje na tych wydmach, ale ona jest podłużna, ma sporą modyfikacji. Od razu rzuciło mi się w oczy, że to nie jest oryginalna przykładnia, dlatego że auto jest zrobione na poduchach, więc musieli wywalić resory, wymienili przekładnię. Pokażemy tam drzemie. UZ z Toyoty. Ale zobaczcie na to, właśnie teraz zwróciłem uwagę, bo w sumie nie wiedziałem, że to jest sportnik. Ale to jest sportnik z wahaczami z przodu. Zobaczcie, tu macie wahacze i tu macie wahacze. W naszych terenach mi się to w ogóle nie sprawdziło, ale tutaj na piachu myślę, że nie ma różnicy. Tak się napatrzyłem, trochę się już nie mogę doczekać. I cierpliwość rośnie, głód rośnie. Więc cierpliwości trzeba się uzbroić. W kwietniu będzie nasza kolej. Zaczniemy podobne piaski męczyć, przerzucać te wydmy. Ale prawda jest taka, że jeszcze nie widziałem ani jednego Challengera, ani jednego SSV-a. Na razie same te jedynki. I nie wiem, czy to jest kurwa dobrze. To jest, jakby to powiedzieć, podkręcające. Myślę, że
Każdy jak sobie może wyobrazić emocje płynące z obserwowania Formuły pierwszej, gdzie te silniki wyją, ryczą i ten chwila, moment, kiedy to przylatują. Ekscytacja jest taka no, przeogromna nawet dla obserwatora. To samo się dzieje tutaj. Lecą po piasku, lecą bokiem, sypią kupą kurzu piaskowego. No, niesamowite emocje. Polecam. Piękną robotę robią te jedynki. Ale czekamy jeszcze na SSV-y, na Challengery, zobaczymy co one potrafią, bo w tym terenie chyba też będą się mogły wykazać. Na wagę ciężką. I na wagę ciężką przede wszystkim. No, te ciężarówki to też jest coś, na co bardzo chcemy zobaczyć, bo takie 11 ton sunące po wydmach to musi być dobry widok. Ty, ale masz Czekamy. ładne okulary. Dzięki. Ale powiem Ci, że uratowałeś mi dupę tymi okularami, bo mam piach wszędzie. No. Nie dupa, tylko oczy. No i jesteśmy aktualnie na takiej próbie, gdzie są bardzo duże wydmy i bardzo dużo kilometrów dzisiaj po wydmach. Są to trochę inne wydmy niż były w Tunezji. Tutaj piasek jest zdecydowanie twardszy, łatwiej się jedzie. Zresztą widać nawet po trasie, gdzie już przejechało, nie wiem, około 50 motorów i 30 aut, a kolejny w tym piachu są bardzo płytkie. To jest zupełnie inny piasek niż w Tunezji. No wiecie, Dakar zawsze jest
tutaj gdzieś na szczycie tych wszystkich rajdów offroadowych na świecie. Więc fajnie tu być i to zobaczyć jakby od swojej strony, jak ten rajd wygląda naprawdę. Zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz dla zasięgu. A jeżeli chcecie wiedzieć, czemu mówię do Was przez maskę, bo strasznie dużo piachu tutaj wpada do ust, w oczy, wszędzie, bo wieje bardzo mocny wiatr i po prostu widać, jak ten piasek się tu cały czas przemieszcza. Thank you very much. Welcome. Zaraz zobaczymy, czy mocna kapka. Dobra, mocna. I daktyle mamy. No pewnie, że spróbuję. Nie ma to jak zjeść świeże daktyle na środku pustyni. W Arabii Saudyjskiej. Próbujemy to ciastko. Najpierw kawka od mojego nowego przyjaciela z pustyni. Twoje zdrowie, na zdrowie. Nie piłem takiej kawy. Bardzo dobry smak. Próbujemy. Smakuje jak nadpaczek ziemniaczany. Bardzo podobny smaku. I daktyla mamy jeszcze. Dziękuję. Ale takiej kawy nie piłem. Ej, bardzo fajna kawa. Chcecie spróbować? Zupełnie inna. Słuchaj, jedziemy, rano mieliśmy pewną przygodę, bo tam coś się stało z półosią i przegubem, ale wymieniliśmy i na razie jest ok, więc może dojedziemy. Zobaczymy, ale jedzie się super, fajny odcinek, wiesz, szybki, bardzo przyjemny. Ja bardzo lubię tym pojazdem po dünach jeździć, bo to jest właściwie po to samochód. Tak naprawdę. Trzymacie się razem z założenia strategiczne? My jedziemy razem, tak, Jedziecie zawsze, razem. zawsze. Okej, fajnie. Dlatego, że wiesz, masz jednak szybciej działasz ze wszystkimi rzeczami. Nawet nie tyle, jak się zgubisz, no to też zawsze we dwójkę raźniej. Poza tym, wiesz, my niestety jeździmy dużo nocą. I to jest, wiesz, masakra. I jak się jedzie samemu, to jest jednak, wiesz, mega niefajne. Także we dwójkę jest, wiesz, zawsze raźniej. No bo dzisiaj też zachód was złapie już, nie? No najprawdopodobniej tak. No, zobaczymy. Wszystko zależy, ja ci powiem, co organizator wymyślił za przeszkoda, ponieważ zawsze coś wymyśla, no to my się liczymy z tym, że jeżeli przyjeżdżamy tak, że wiesz, że schodzimy z odcinka, że jest w ogóle jeszcze cień dnia, to jest w ogóle radocha. A tak to wiesz. A plany na rest day, dużo zmian? Dużo przebudowy? Nie, wiesz co, to nic nie będziemy robili właściwie. Jedynie musimy sprawdzić właśnie, wiesz, czy przypadkiem nam się troszeczkę nie przestawił tylny dyfer w tym jego i takim jarzmie, wiesz, bo tam jest też niesamowicie wrażliwe. Bo ty też będziesz jechał, tak? Tym Taurusem. Ty masz Taurusa, tak. no właśnie. No tam tak samo, ale to wiadomo, będziesz miał serwis, ale trzeba zwracać uwagę, że jeżeli ci się grzeje bardziej lewa półoś od prawej, to sobie sam no, niestety możesz organ leptycznie zobaczyć, to znaczy, że dyfer się troszeczkę przekosił. Przekończył się, tak? A on musi być, kurde, mega centralnie w tych autach, tak? To jest taka rzecz, którą trzeba pamiętać. No, ale fajnie. No, cieszę się, że Cię osobiście poznałem, bośmy gadali przez telefon, bo Wiem. Trasek mi powiedział, żebym za Cię zadzwonił, coś żeśmy zaczęli gadać, no i potem się rozeszło. A Ty jeszcze Land Rovery, to widziałem, że budujesz. Też mi opowiadał strasznie klasiki dużo o was, robię. ale planuję na spokojnie jutro rest day. Będziecie na kampie, czy No tak, oczywiście. Nie idziemy gdzieś do do hotelu i spać? Nie, jest super, wiesz, ja jestem totalnie... Ja miałem stresa z tym, bo wiesz, nam się 2-3 razy to samo działo ciągle z półosią
No na razie nie wiem na 100% co jest rozwiązaniem, ale myśmy mocno zaciskali to na manszecie na dole na łośce. Wygląda na to, że tam się jednak taka wysoka temperatura robi, że to musi mieć ujście. Okej. I ten zacisk, on musi tam być, ale musi być relatywnie luźny. On musi powodować, żeby ta, wiesz, manszeta chodziła i spodnie, żeby wychodziło powietrze gorące, bo wygląda na to, że ona nam pękała z powodu, wiesz, tak jakby tak pęczniała, nie? Więc to są takie dziwne rzeczy. Na razie bardzo dobrze, no bez większych problemów. U Piotra tylko mieliśmy mały problem z przegubem, a tak no to dzisiaj odpukać w niemalowane wszystko bez problemu. Teraz 200 km nam zostało i później bardzo znowu dużo dojazdówki. Jutro niestety jest dzień przerwy, wyjdziemy z rytmu i trzeba będzie później znowu się przyzwyczajać do codziennej męki za kierownicą. Powodzenia. Nie dziękuję. Co jest najważniejsze po całym dniu? Dobrze zjeść. Proszę bardzo. Jak ja mam to przysmaki lokalne. Co to jest? Bakłażan? Chyba tak. No, my nie mogliśmy się dogadać z gościem w sklepie, co to jest. Pierwszy dzień w życiu kontaktu z Dakarem. I co my tego dnia widzieliśmy, co my tego dnia przeżyliśmy? To był moment, kiedy widzieliśmy chyba dzisiaj wszystkie klasy, bo od motocyklistów naprawdę, kurde, dzielne typy, jak oni po tych wydmach, a dzisiaj był odcinek bardzo taki pagórkowaty, nie siedzą sobie na spokojnie, nie czekają aż amortyzator wybierze, oni cały czas na nogach wybierają. Motocykliści, wielki szacun za wytrzymałość, kondycję no i walkę, jaką podejmują. Widzieliśmy oczywiście imponującą klasę T1, dźwięk tych maszyn, moc, energia, prędkość, jaką przylatują, niesamowite wrażenia. Udowadnia to, że ten rozwój technologiczny w tym rajdzie zmienia się. Ten rajd jeszcze pamiętamy sprzed paru lat, że to były klasy stokowe, to były auta fabryczne, przebudowywane na rajdówki. A dzisiaj w klasie stok, którą też widzieliśmy, wystartowało 8 samochodów, a chyba dzisiaj przejechało około nas 4 i więcej samochodów nie ma. Ten stok umarł. Wszystko się przeniosło właśnie do klasy T1 i SSV rozbudowanego dzisiaj już i podzielonego na dwie grupy. To jest imponujące, jak te lekkie, ultra lekkie maszyny, a piekielnie szybkie, tak naprawdę ograniczone tylko regulaminem do limitu prędkości SSV chyba 125, Challenger 135, tylko dlatego, że regulamin nie ogranicza, były trochę za szybkie i zaczynały objeżdżać te ciężkie T1, które brzmiało trochę jak Formuła 1 dzisiaj. Ale emocje, dużo piachu, dużo słońca. Co zauważyłem? Moje wyobrażenie o tym, że Dakar jest gorący, że to będzie walka z upałem. Jeżeli ta pogoda tak się powtarza co roku, przynajmniej nie co roku mamy Dakar w Arabii Saudyjskiej, ale jeżeli ta pogoda jest podobna, to nie będzie to jakiejś większej walki. Zawsze można zdjąć szybę w naszym Taurusie i naprawdę fajnie się wietrzyć. Można jechać z szybą. Natomiast nie obawiam się tej wielkiej walki o upały. Natomiast walka o wytrzymałość samochodów, to chyba o to chodzi. Dzisiaj widzieliśmy parę porozbijanych maszyn, parę maszyn na lawetach. No to przetrwać ten rajd, to będzie ten challenge. Ale fajnie, zdjęliśmy, ja mam takie poczucie, że zdjęliśmy pewnego rodzaju takie ograniczenie w głowie. Ten Dakar jest wielki, ciężki, nieosiągalny. Jest wielki, jest ciężki, ale kurde, on jest osiągalny. No i w końcu mamy swoje auto. A, właśnie, zobaczcie, w czym ja siedzę. Bo dzisiaj cały dzień jeździliśmy z Arturem i Mateuszem. W ogóle wspaniały dzień z nimi spędziliśmy. Fajne bardzo chłopaki. Artura znaliśmy już wcześniej, poznaliśmy go na Feniksie i w ogóle się nie zgadywaliśmy, że się razem spotkamy. Spotkaliśmy się przypadkowo na lotnisku, oni lecą na Dakar, my lecimy na Dakar. Poznaliśmy jego kierowcę Mateusza i spędziliśmy dzisiaj zajebisty dzień, kręcąc się po pustyni, kręcąc kilka, jak to właśnie chyba to Artur wyliczył ze swojego zegarka, nakręciliśmy paręnaście tysięcy kroków po bardzo grząskim piachu. Spaliliśmy się piekielnie, było nam chłodno, bo ciągle wiało, ale słońce ciągle piekło. Więc ja czuję, że mam głowę, jakbym sobie wrzątkiem polał i kark. Łukasza teraz nie widać na kamerze, bo stoi po drugiej stronie, ale wygląda śmiesznie, bo sobie tutaj wypalił dziurkę od czapki.
pasek od czapki i rękawki, więc typowy robotnik taki. Ale tak, spędziliśmy super dzień, dużo razem przedyskutowaliśmy, dużo razem fajnych śmiechów i dobrego na końcu jedzenia. Ale jeździliśmy ich autem, a my mamy swoje auto, dosłownie parę minut temu odebraliśmy je z lotniska. Toyota Ford coś tam. Fortuner. Fortuner. Ważne, że w napędzie na 4 koła. Ale pierwsze wrażenia, trochę odczarowany ten taki strach. Co nie znaczy, że to jest łatwy rajd. Na pewno nie jest. Jest cholernie trudny. Ale nie mam tego wielkiego wyobrażenia trudu, nieosiągalności. Jego dzisiaj przebiłem. Patrzyłem na to, że to jest podobne do rajdów, które już miałem doświadczenie pojechać, czyli Phoenix, rajdy typu Breslau, no głupio to porównywać, ale one są tak samo zorganizowane, po prostu po czym innym jeździmy. Więc słuchajcie, zapraszam Was, ruszamy teraz odpocząć, bo jesteśmy tylko po 2 godzinach w nocy, wczoraj wylądowaliśmy późno wieczorem i jeszcze 2 godziny straciliśmy na różnicy czasu. Chwila jakiejś kolacji, była 4:00 w nocy, jak położymy spać, a o 6:00 już wyjechaliśmy. Więc siadamy z Łukaszem, podsumujemy sobie dzień, obejrzymy parę zdjęć, regenerujemy się i jutro no znowu ruszamy. Na 10:00 jesteśmy już zaanonsowani, na bramkach będą nas czekał Sven, żeby nas wpuścić i zaczniemy robić długi, wielogodzinny tour po naprawdę kilkuset teamach, które tam będziemy mieli do obejrzenia. Dużo zdjęć, dużo oglądania, dużo ciekawych rozmów, dużo nowych znajomości, mam nadzieję. To naprawdę było zajebisty dzień.